Dobrze, w takim razie historia sztucznej inteligencji od roku 950, czyli taka słynny artykuł Turinga w czasopiśmie Mind, do roku 2010, do tego momentu, kiedy mamy pierwsze przebłyski pojawienia się tego, co dzisiaj nazywamy deep learningiem, czyli taki konkurs AlexNet, to ja z tego zrobię jakby osobne zajęcia. Więc dzisiaj, powiedzmy, ta pierwsza faza rozwojowa sztucznej inteligencji i warto w tym kontekście spojrzeć nieco szerzej na to zagadnienie. Aha, jakby żeby była klarowność, gdzieś 2/3 slajdów pochodzi z prezentacji Urbanowicza z tego University of Pennsylvania, więc to Państwo zobaczycie, one będą miały takie charakterystyczne tło i to jest z przeplotem moich slajdów i moich dygresji, więc tam trochę będzie takich moich też osobistych dygresji, ale mam nadzieję, że Państwo tym nie zamęczę. Więc dobrze jakby, zanim zaczniemy mówić o historii, tak zrozumieć w ogóle, skąd się bierze to pytanie, o co? O stworzenie maszyny. Bardzo często używa się tego pojęcia maszyny. Gdzieś tam w tle Państwo możecie myśleć jakiś system komputerowy, czy jakiś hardware z oprogramowaniem, ale bardzo często używa się tego pojęcia maszyna, która, uwaga, będzie funkcjonowała tak jak człowiek, ale nie w kontekście jakiejś pracy fizycznej, tylko bardziej w kontekście racjonalnego, rozumnego postępowania. Czyli to jest trochę tak, jak my obdarzeni rozumem i wolną wolą jakoś funkcjonujemy tutaj w otaczającej nas rzeczywistości, no to żeby były maszyny, które byłyby w stanie, no właśnie, tak jak funkcjonować jak człowiek, w tym kontekście rozum, ten aspekt wolnej woli, to sobie zostawmy może na jakieś końcowe wykłady, jak to jest z tą taką, bym powiedział, niezależnością, autonomicznością tych systemów. I te pytania mogą pochodzić z różnych obszarów, takich jak matematyka, ekonomia, nauki związane z budową mózgu, psychologią, oczywiście informatyką, ale jeśli my chcemy spojrzeć w takim szerszym kontekście, no to ten taki szerszy kontekst, biorąc pod uwagę skalę czasu, to jest rozwój filozofii i to są takie pierwsze próby robione, słuchajcie, to jest niesamowite, ale tam prawie 400 lat przed narodzinami Chrystusa, to jest Arystoteles. To jest ta klasyczna filozofia, gdzie Arystoteles próbuje znaleźć takie reguły myślenia, tak byśmy powiedzieli, rozumowania. No to się dzieje w tym czasie i w ramach tych prac Arystotelesa, zresztą tworzy tą swoje te słynne analityki, i on tam tworzy kilka takich formalizmów, jak się wnioskuje, jak się prowadzi poprawne rozumowania. Bo proszę zwrócić uwagę, jeśli to się uda sformalizować, to być może będziemy w stanie, oczywiście Arystoteles w tym czasie w ogóle o tym nie myślał, ale będziemy w stanie tworzyć te maszyny, które będą rozumowały. To musimy mieć tą bazę teoretyczną, ten formalizm. No i tu Państwo macie przykład takiej reguły, modus Dari, tak? To były tego typu zapisy. Czyli jeśli wszystkie B są A i może na przykładzie to Państwu pokażę, jak to wyglądało. Ktoś z Państwa jest z mojego ukochanego Podlasia na przykład? Super, mam Panią. To zróbmy tak. Jeśli wszyscy studenci SGH są ludźmi i niektóre byty żywe na Podlasiu są studentami SGH, no to jaki jest wniosek? Niektóre żywe byty na Podlasiu są ludźmi. Dokładnie, to jest modus Dari. Czy na przykład tak jak tu napisałem, ten tryb Barbara, każde B jest C i każde A jest B, no to wnioskujemy, każde A jest C. No to są właśnie te próby takiego sformalizowania. Powiem szczerze, przebłysk geniuszu Arystotelesa w tym czasie, bo konsekwencje tego były niesamowite. Tak na marginesie, to takie poniewierane średniowiecze, cała scholastyka to jest taka próba właśnie wprowadzenia rozumnego myślenia w kontekście odkrywania rzeczywistości. Czyli cały ten rozwój logiki to jest właśnie ta przestrzeń.
czy no właśnie kwadrat logiczny, taka klasyka, jeśli chodzi o dobre wykształcenie. Szkoda, podejrzewam, że nikt z Państwa tego nie miał w liceum, prawda? Ktoś się spotkał w ogóle z kwadratem logicznym? Podejrzewam, że zupełnie. Chyba że ktoś ma takie dobre, tak? Może ktoś się pochwali, ktoś ma takie klasyczne wykształcenie. To właśnie to. I rozwija nam się, czyli proszę zwrócić uwagę, tym takim, bym powiedział, podstawowym trendem rozwojowym sprzyjającym powstaniu sztucznej inteligencji to był właśnie rozwój logiki matematycznej, gdzie tam w tle mamy Bulla właśnie z logiką tą dwuwartościową, ale przede wszystkim pracę Bertranda Russella i Alfreda Whitehead. Oni taką słynną Principles of Mathematics, czyli takie podstawy, fundamenty matematyki napisali, gdzie, bym powiedział, wychodzą od tych takich podstawowych aksjomatów i rozwijają matematykę. Tak na marginesie Whitehead, to jest w ogóle genialna książka Nauka i świat nowożytny, gdzie on opisuje w ogóle, skąd się wzięła nauka w naszej sferze cywilizacyjnej. Nie wiem, czy ktoś z Państwa się w ogóle nad tym zastanawiał, że to nagle gdzieś się pojawiło w Europie w pewnym określonym momencie czasu i z jakiego powodu, znaczy co się wydarzyło jakby intelektualnie, mentalnie w ludziach, że doszło do powstania nauki. I jedną z tych przyczyn to jest właśnie filozofia grecka i ta próba sformalizowania myślenia. I tu muszę koniecznie, bo to jest, widzicie Państwo, to jest taki slajd tam z Uniwersytetu Pensylwania, tak to się rozwijało. Natomiast wiecie Państwo, kto był tak faktycznie dla tych ludzi z tego slajdu takim punktem odniesienia, wow, ci ludzie robią dobrą logikę i tu faktycznie coś się dzieje, to muszę zrobić tą dygresję, przynajmniej na tym wykładzie, to mówimy o, Państwo nie uwierzycie, ale to jest taka grupa matematyków, głównie z Warszawy i z Lwowa przed wojną, którzy stworzyli filozoficzną szkołę lwowsko-warszawską, na przykład Jan Łukasiewicz, który tworzy, logiki wielowartościowe. To powiedzmy, to są takie osiągnięcia, więc to, powiem szczerze, to się dzieje gdzieś tam w Lwowie, w kawiarni szkockiej, czy gdzieś tutaj na Nowym Świecie w Warszawie, to powstaje ten fundament logiki współczesnej. I tak Łukasiewicz, to przepraszam za tą dygresję, ale to są chyba jedyne zajęcia, gdzie to mogę pokazać, to on w ogóle tworzy, to jest taki fragment jego książki na temat syllogistyki Arystotelesa. Widzicie ten tryb Barbara, on właśnie omawia, to co tutaj napisałem na tablicy. I on stworzył, i to jest niebywała rzecz, która silnie wpłynęła, uwaga, nie uwierzycie Państwo, na rozwój informatyki współczesnej. On wymyślił taką notację, żeby uniknąć używania nawiasów. Czyli to się nazywało notacja Łukasiewicza, notacja beznawiasowa. I na przykład tryb Barbara, tak zgodnie z notacją Łukasiewicza, tak jakby to przed wojną w tej szkole, gdzieś tam w kawiarni szkockiej jakiś logik pisał, to jak mamy ten tryb Barbara, każde B jest C, to się tak zapisuje, czyli mamy B i C i proszę zwrócić uwagę, że ta operacja, ta A, każde B jest C, ten operator jest przed tymi argumentami. Czyli mamy każde B jest C, każde A jest B i każde A jest C. I teraz proszę zwrócić uwagę, musimy to połączyć w koniunkcję, to według notacji Łukasiewicza to jest K, to jest koniunkcja i tu mamy argumenty. Czyli to jest pierwszy argument, to jest drugi argument. A proszę zwrócić uwagę, teraz ten element musimy połączyć z tą implikacją, a ta implikacja to jest C. I proszę zwrócić uwagę, wiecie Państwo, co to widzicie? To jest tryb Barbara, czyli to jest wynikanie i to jest argument, i to jest argument. Więc to jest tak zapisywane w notacji odwrotnej polskiej. To się nazywa w informatyce reverse Polish notation. I to jest, powiem Państwu, i to jest dla mnie trochę przykre, bo w Stanach Zjednoczonych, jak ktoś na przykład studiuje informatykę, to pierwsze skojarzenie z Polską to jest notacja odwrotna polska. Bo co się okazało, że jak będziemy tworzyć jakiś na przykład kompilator do języka programowania, tam do Fortranu, czy do Lispu w tym czasie, to okazało się, że te nawiasy zawsze wprowadzały problem, złożoność.
Więc czy możemy tak zapisać jakieś wyrażenia, żeby nie było nawiasów? No to właśnie tak. No i to jest jakby, chciałem tu Państwu pokazać, bo to się skończyło tym, że jak Hewlett-Packard wprowadził pierwsze kalkulatory, to jest pierwszy kalkulator Hewlett-Packarda, ten z tej serii 9100, oni to wprowadzają w 1968 roku i wtedy następuje ten moment, kiedy cała ta ekipa von Brauma, która pracowała nad tym lotem na Księżyc w tym czasie, czyli cały ten rozwój tej technologii kosmicznej, to oni pierwsze obliczenia robili na suwakach logarytmicznych. Ktoś z Państwa widział suwak logarytmiczny w ogóle w swoim życiu? Mój tato używał suwak logarytmiczny. Był inżynierem, konstruktorem ciężarówek i jeszcze liczył na suwaku logarytmicznym. Tak na marginesie on mi go sprezentował, ja gdzieś zagubiłem ten suwak. Więc powiem szczerze, jeśli czegoś mi brakuje z takich materialnych rzeczy w moim życiu, no to właśnie tego suwaka. Ale o czym mówię? Ci inżynierowie z programu Apollo zaczynają robić obliczenia na tym Hewlett-Packardzie 9100 według notacji odwrotnej polskiej. Tak się wpisywało. Czyli można powiedzieć, że rozwój tego programu kosmicznego to gdzieś tam w tle pracę tego profesora Łukasiewicza z Lwowa, który stworzył właśnie tą notację odwrotną polską. No to tak to wyglądało. Takie są te będzie przedziwne dzieje tego rozwoju polskiej szkoły matematycznej, ale wróćmy jakby koniec dygresji, wróćmy do naszego wykładu. I chcę Państwu powiedzieć teraz to, co nazywamy tym momentem startowym rozwoju sztucznej inteligencji. I to się uważa historycznie za taki, no dzisiaj słynny już artykuł Turinga, Alana Turinga, tak, tego Turinga, matematyka, między innymi od rozbicia kodu Enigmy, wykorzystując tutaj pracę polskich kryptologów, i on pisze taki artykuł w czasopiśmie Mind, stawiając sobie takie absolutnie fundamentalne pytanie, czy maszyny mogą myśleć. I powiem szczerze, on wpadł taki przebłysk geniuszu, no bo jak sprawdzić, czy ktoś myśli, czy postępuje rozumnie. Jak Państwo na mnie patrzycie, ja tam wypowiadam, mam nadzieję, jakieś sensowne zdania, czy prowadzę tutaj ten wykład, to Państwo nie widzicie, co się u mnie w mózgu dzieje, prawda? Czy tam jest jakieś rozumowanie, w ogóle jak to działa. Po prostu, nie wiem, ktoś z Państwa zadał mi pytanie, ja odpowiedziałem, prowadzę jakiś wykład. Czyli Państwo mnie widzicie po tym, jak ja się zachowuję. I ta intuicja Turinga była taka, żeby ocenić, czy maszyna myśli, czy faktycznie postępuje, no powiedzmy nieformalnie, rozumnie, patrząc na jej sposób funkcjonowania, to, co jesteśmy w stanie zaobserwować. To się nazywa takie podejście behawioralne. I on stworzył taki test. Ja pamiętam, czytałem tą oryginalną jego pracę, pamiętam lata temu, i dla mnie to było takie w ogóle dziwne, bo on się zainspirował taką grę Imitation Game, która polega na tym, taka gra towarzyska, że powiedzmy mamy dwóch mężczyzn, mamy kobietę i mężczyznę, i mamy kogoś, kto ma odgadnąć, kto jest kobietą, kto jest mężczyzną. Nie widzi ta osoba tych osób i mężczyzna ma udawać kobietę. I wtedy zadając te pytania, na koniec dnia ten, który podlega temu testowi, ma powiedzieć, gdzie jest rzeczywiście kobieta, gdzie jest mężczyzna. Takie trochę dziwne, powiem szczerze. Ja nigdy nie zrozumiałem, dlaczego Turing akurat w tym kontekście to przedstawił, dlatego że dzisiaj test Turinga jest taki, bym powiedział, bardzo oczywisty. Czyli wyobraźcie sobie, że używacie jakiegoś komunikatora, no nie wiem, co tam używacie, no powiedzmy jakiegoś WhatsAppa, i po jednej stronie macie system komputerowy, ten player A to jest, no powiedzmy jakiś ChatGPT, tak? A po drugiej stronie macie człowieka. Zadajecie pytania zarówno do tego systemu komputerowego, jak i do człowieka, te same, różne, i na koniec dnia musicie powiedzieć, to jest człowiek, to jest maszyna. Na tym polega ten test. No to tak to jest interpretowane, czyli proszę zwrócić uwagę, my kompletnie nie wiemy, jak to działa w środku, widzimy tylko po tych naszych pytaniach i reakcjach na to pytanie,
musimy dać odpowiedź, no i oczywiście cała konwersacja jest taka przykryta tym komunikatorem, tym interfejsem tego komunikatora, że de facto nie widać. No to jest ten taki klasyczny test Turinga, czyli ta data 1950 wzięła nam się właśnie z tego powodu, że mamy ten artykuł Turinga, no i ten słynny test. Według tego testu Turinga jest też jedna z pierwszych podejść do dobrego zdefiniowania, czym jest sztuczna inteligencja. Bo ja na koniec dnia muszę Państwu powiedzieć, o czym jest ten wykład, czyli zdefiniować to pojęcie. I tu Państwu pokazuję, czyli to jest taka definicja sztucznej inteligencji w konwencji acting, postępować, działać tak jak człowiek. Ona się pojawiła w tej książce Russella Norviga Artificial Intelligence: A Modern Approach, pierwsze wydanie połowa lat 90., wydawana do dzisiaj dnia, tak na marginesie, w branży AI-owej to jest standardowy podręcznik. To wypada wiedzieć, aha, Russell Norvig, nie, to jest takie, bym powiedział. I oni tam zdefiniowali sztuczną inteligencję w tym kontekście turingowym, że to będzie jakiś system komputerowy, który będzie przetwarzał język naturalny, czyli był zdolny do komunikowania w sposób taki adekwatny, napisali w języku angielskim, będzie miał reprezentację wiedzy, czyli będzie miał jakąś wiedzę a priori o świecie, ale też będzie zapamiętywał te konwersacje. Tak na marginesie dokładnie to się dzieje w tych wszystkich czatach opartych o duże modele językowe. Będzie miał automated reasoning, czyli będzie w stanie wnioskować i będzie miał machine learning. I machine learning tutaj w tej definicji oznacza, że będzie mógł aktualizować swoje zadanie, czyli się zaadoptowywać do nowych sytuacji. Czyli, że to nie będzie taki, bym powiedział, statyczny system, tylko że on będzie miał zdolność do poprawiania swojej pracy i ekstrapolacji tych nowych sytuacji. Powiem szczerze, bardzo przyzwoicie to wygląda, to jest właśnie jakby ta konsekwencja tego, to jak byśmy chcieli to definiować, prawda, to pojęcie sztucznej inteligencji. Natomiast jest jeszcze jeden super istotny aspekt, który dzieje się literalnie kilka lat wcześniej, przed tym artykułem w Mind, w 50 roku. To są prace Waltera Pitza i Warrena McCullocha na temat sztucznych sieci neuronowych. I to jest ważny moment, bo my na tym wykładzie wejdziemy w te sztuczne sieci neuronowe bardzo głęboko i to był taki pomysł zbudowania formalizmu opisu tego, powiedzmy taka próba odtworzenia pracy mózgu, czyli tam zrozumiano, że mózg składa się z pewnej sieci jakichś komórek nerwowych, które na wyjściu mają jakieś dendryty, na wyjściu jakiś akson, że to jest wszystko wzajemnie powiązane i spróbowano to zamodelować. To ja Państwu te modele, takie klasyczne modele sieci neuronowych pokażę, natomiast może to jest dobry moment o tym, żebym wspomniał już teraz, że to jest tylko próba zamodelowania ludzkiego mózgu, sieci w ludzkim mózgu, natomiast ona jest daleka od tego, jak rzeczywiście funkcjonuje ludzki mózg. Więc tu, żeby nie było złudzeń, że to jest jakieś takie, bym powiedział, dobre odzwierciedlenie. To jest, powiem szczerze, takie odzwierciedlenie, które przyniosło dość zadziwiające rezultaty, natomiast ludzie, którzy się na tym znają, przede wszystkim na tym, jak funkcjonuje ludzki mózg, to jest taki bardzo prymitywny model. Ale tu się pojawia ten pierwszy formalizm tego właśnie, jak się neuron w sposób formalny opisuje. I tu jest taka jedna rzecz, powiem szczerze, taką Państwu krótka dygresja, bo jest niesamowita rzecz z tym Walterem Pizzem, który był takim dzieckiem geniuszem. To jest w ogóle taka dość niesamowita historia, bo to był chłopak wychowywany w jakiejś trudnej rodzinie, bezdomny, ocierający się w ogóle o alkoholizm, tego typu klimaty. I powiem szczerze, ale jednocześnie był geniuszem matematycznym. I na przykład jemu zaproponowano robienie doktoratu na MIT, właśnie w tym obszarze, no i w ogóle twórca w ogóle tej teorii sztucznych sieci neuronowych, nie miał chyba nawet ukończonego liceum.
Więc taki był bardzo jakby dziwny, więc nie ukrywam, że słowa uznania dla tych profesorów, którzy go nie wyrzucili za drzwi, tylko chcieli z nim rozmawiać i w ogóle doszło do jakichś wspólnych publikacji. Ale ktoś z Państwa widział ten film Good Will Hunting z połowy lat 90. O, super. Tam Matt Damon, taki młody chłopak jeszcze w tym czasie. I to jest kapitalny film, bo on był inspirowany tym właśnie Pittsem. Że tam gdzieś na tych korytarzach MIT pojawia się ten chłopak, który tam sprząta korytarz, myje podłogę i rozwiązuje jakieś zadanie matematyczne, które tam profesorowie wystawili swoim studentom tam na zaliczenie semestru. I on tam podchodzi i rozwiązuje. Więc film jest w ogóle genialny właśnie w tym takim kontekście pokazania tego geniusza tam ocierającego się o korytarze na uczelni. I powiem Państwu szczerze, dla mnie to jest przykre, jak patrzę na ten film, bo to jest kapitalna, też taka podprogowa trochę reklama dobrej wyższej uczelni. Że to jest takie miejsce, gdzie się poznaje ciekawych ludzi, gdzie się rozwiązuje ciekawe zagadnienia i że w ogóle jest taki klimat, no nie wiem, spróbujmy zrobić coś dobrego z naszym światem. I to jest właśnie taki film, gdzie to MIT, gdzieś tam tylko się pojawiają te korytarze, sala wykładowa, ale jak się obejrzy ten film, a ja pamiętam, jak go oglądałem dokładnie w połowie lat 90., to był taki klimat, wow, nie? To jest fajne miejsce. I tak myślę o polskiej kinematografii, to podajcie mi choć tytuł jednego polskiego filmu, gdzie człowiek ma takie poczucie, nie wiem, o SGH, czy o Politechnice Warszawskiej, czy o UJ-cie, że człowiek ma takie poczucie, wow, chciałbym tam być, nie? To jest tak, to jest takie dobre miejsce na ziemi, nie? Raczej szybciej o zorganizowanych grupach przestępczych, nie? Dostaniemy te klimaty. Więc, ale to tak jakby zostawiam, bo nie mamy tej kultury takiego, bym powiedział, fajnego chwalenia się i o polskiej szkole matematycznej to można by zrobić 50 razy lepszy film, jak o tym Walterze Pitcie, z pełnym szacunkiem dla niego. No i teraz przechodzimy do momentu bardzo ważnego, bo się pojawia pojęcie sztuczna inteligencja i ono się pojawia, uwaga, w roku 56. Czyli te prace nad sieciami neuronowymi, te prace logików wcześniej, czy Alan Turing, to pojęcie w ogóle nie było jakby w użyciu. I pojawia się taka bardzo przedziwna sytuacja, taki dwumiesięczny projekt na Uniwersytecie Dartmouth. To jest taki bardzo dobry uniwersytet z tego Ivy League, nazywa się Dartmouth College w Hanowerze. To jest takie miasto w New Hampshire. New Hampshire to są takie Bieszczady, bardzo fajne. Mówię, ja mieszkałem sporo czasu w New Hampshire, człowiek z Polski dobrze się tam czuje, zwłaszcza te takie White Mountains to są takie Bieszczady, ale wracając do tego, i tam profesor McCarthy organizuje takie seminarium, na które zaprasza. No i powiem szczerze, ta ekipa, która przyjechała na to seminarium, zastanawiać się na temat, no właśnie tej rozwoju sztucznej inteligencji, czy w znaczeniu, że możemy zacząć budować takie programy komputerowe, które będą myślały, funkcjonowały jak ludzie. I on to robi w takim zestawieniu, no powiem szczerze, no ludzi ocierających się o geniusz, bo tu jest Marvin Minsky, tu jest Claude Shannon i tu jest na przykład, wiecie Państwo, że na tej liście jest laureat Nagrody Nobla? Laureat Nagrody Nobla z ekonomii. No to słucham. Kto tu jest na tej liście laureatem Nagrody Nobla z ekonomii? Ktoś z Państwa kojarzy w ogóle? Teoria ograniczonej racjonalności. To jest, uwaga, Herbert Simon. To jest noblista też. Zresztą jeszcze zaraz będziemy mieli drugiego noblistę, powiedzmy, ocierającego się o sztuczną inteligencję, ale to jest dokładnie ta ekipa. I tu się pojawia to pojęcie sztuczna inteligencja, i tu się pojawia definicja sztucznej inteligencji, tak jak to widział McCarthy w tej ekipie. I według tej sztucznej inteligencji McCarthy'ego, to my mówimy o budowaniu inteligentnych maszyn, tak, takiej używa nomenklatury, które będą w stanie rozwiązywać problemy i osiągać cele w świecie na poziomie człowieka. Czyli to wcale, ta definicja mówi, że zaraz musi być super lepsze, ale że to jest ten poziom.
I proszę zwrócić uwagę, że ta definicja ma taki charakter uniwersalny w tym znaczeniu, że my tu nie mówimy o jakimś konkretnym problemie, tylko mówimy o tym, że w całym sferze różnych zachowań, różnych zadań, problemów, jakie mamy, to bym powiedział, jesteśmy w stanie taki system zbudować i gdzieś to AGI, które współczesnie funkcjonuje w mainstreamie i tam powiem szczerze, już jest przeróżnie interpretowane, czyli to Artificial General Intelligence, możemy tak nieformalnie powiedzieć, że to jest, powiedzmy, ta definicja. Czyli zbudowanie jakiegoś takiego systemu, który w pełnym sferze różnych aktywności funkcjonował na poziomie człowieka. Ktoś z Państwa widział tą Ex Machinę? Ten film? Tak? Dobry film. Powiem szczerze, tak nauki jak w Ex Machina się nie uprawia, ale film jest fajny do obejrzenia. Czemu o nim mówię? Film jest o tyle dobry, że jeśli Państwo do tej definicji McCarthy'ego dodacie jakby sensory i efektory i stworzycie coś w rodzaju takiego cyborga, jak tutaj ten sympatyczny robot dziewczyna, no to ten film jakby pokazuje ten aspekt rozwoju sztucznej inteligencji w tym kontekście. Tak na marginesie, w momencie, kiedy robię Państwu ten wykład, czyli początek roku 2025, to jest science fiction, tak? To powiem szczerze, na tym poziomie nie jesteśmy, natomiast wielu, zwłaszcza, nie wiem, dziennikarzy, jak myśli o sztucznej inteligencji, to głównie myśli o tym. My na tym wykładzie tym się nie będziemy zajmować. Bez obaw. Nie będę Państwu tych slajdów omawiał w szczegółach, ale to pokazuje, co się po tym 56 roku wydarzyło. Może jedna taka dygresja. Tu mamy właśnie Alana Newella i naszego noblistę Herberta Simona i oni tworzą, uwaga, taki algorytm, który nazwali Logic Theorist, który miał za zadanie dokonywanie dowodów matematycznych. I oni wzięli, słuchajcie, tą książkę, o której mówiłem, Russell and Whitehead, to Principles of Mathematics, i zaczęli z tej książki dokonywać automatycznego dowodzenia. I ten program, który napisali dla jednego z tych dowodów, dla jednego z tych twierdzeń, z tych podstaw logiki matematycznej, znalazł nowy dowód. I oni to wysłali do czasopisma Journal of Symbolic Logic, który został odrzucony, bo recenzent stwierdził, że że jest trywialny ten nowy dowód i tu nie ma żadnego jakby ciekawego wkładu w rozwój logiki matematycznej, ale to, co oni zrobili jako współautora, podali ten program. I chyba ten recenzent w ogóle tego nie złapał, że to był dowód wykonany przez maszynę, a nie przez człowieka. Dzisiaj, ile jest prac naukowych wspieranych przez generatywną sztuczną inteligencję, no to już jest trochę osobne zagadnienie. Natomiast tak, to był pierwszy raz, kiedy się pojawia, powiedzieliśmy, sztuczna inteligencja jako współautor pracy naukowej, no i tutaj recenzenci to odrzucają, ale ze względu na małą oryginalność tego nowego dowodu. I tu też tak tylko krótko dygresyjnie, cały czas ta nasza dwójka, bo oni wprowadzili takie pojęcie reprezentacji przestrzeni rozwiązań jakiegoś zagadnienia, no właśnie, dowodzenia, jakichś praw logiki, czy nawet moglibyśmy to sprowadzać do jakichś gier, na przykład w szachy, do drzew. I mamy takie drzewa przeszukiwań. I oni to pierwsi wprowadzają właśnie tą taką egzemplifikację tych problemów poprzez właśnie zadanie przeszukiwania drzewa. No to tak, to się tam u nich to pojawia. I teraz tak jakbyśmy spojrzeli, to gdzie my jesteśmy, to myśmy jesteśmy na tym samym początku rozwoju sztucznej inteligencji, gdzieś tam pod koniec lat 50. I tu się pojawia, no tak, Urbanowicz to nazwał wczesny entuzjazm, no bo tak, pojawia się dużo takich sympatycznych rzeczy. Rozwój języka programowania Lisp przez McCarthy'ego na MIT jeszcze przed 1960 rokiem. No właśnie, cały czas te prace Herberta Simona i Alana Newella.
i taki słynny właśnie General Problem Solver, czyli tu było takie poczucie, wow, dzieje się i faktycznie możemy proszę zwrócić uwagę, my jesteśmy gdzieś tam początek, końcówka lat 50., 60., to dostęp do komputera to już w ogóle było wydarzenie, programowanie tego, to nawet Państwo sobie nie wyobrażacie, jak wyglądało programowanie tego sprzętu. Tam na przykład nie było czegoś takiego jak ekran i tego typu rzeczy, więc to w ogóle był złożony proces. I tutaj, i to jest ważne, powstaje pierwsza implementacja sieci neuronowej, czyli tego pomysłu McCullocha Pitza z 1947 roku, ale nie w postaci programu komputerowego, chociaż aż się prosiło, tylko w postaci hardware'u. I to robi właśnie Frank Rosenblatt, tworzy ten perceptron. Zresztą to jest taka nazwa, która w teorii sieci neuronowych, sztucznych sieci neuronowych, będę się odwoływał do tego pojęcia, czyli mamy tutaj to wejście wagi, ten neuron, wyjście z tego neurona, jakaś funkcja aktywacji, no to on to stworzył, taką bym powiedział fizyczną, taką maszynę odzwierciedlającą taką sieć neuronów do rozpoznawania, Państwo tam widzicie u góry jakieś trójkąty, koła, kwadraty, to on jakby próbował przy pomocy tej swojej maszyny, jak tam na wejściu się w odpowiedni sposób to wejście, nawet nie wiem do końca, co tam były, w jaki sposób aktywowano to wejście, chyba takimi połączeniami, jak tu Państwo widzicie, no to system miał za zadanie rozpoznać, no to co to jest, tak? Czy to jest trójkąt, czy koło i oczywiście tam był już to uczenie się, czyli można było pokazywać te przykłady uczące, czyli koła, trójkąty, kwadraty i tam była taka prosta funkcja, no jakby aktualizacji tych wag, żeby ten system faktycznie zaczął rozpoznawać. No więc to takie było bardzo, bardzo ciekawe w tym czasie osiągnięcie. I jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest ten Joseph Weizbaum, połowa lat 60. I to, co Państwo widzicie tutaj, Eliza, to jest pierwszy chatbot. To był pierwszy system, w którym spróbowano to, co znacie dzisiaj z czata GPT, czyli wpisujemy jakieś zapytania, prompty i system generuje odpowiedzi. Więc to pierwsze takie podejście, to związane, duży sukces związany z przetwarzaniem języka naturalnego, no to jest właśnie ta Eliza, która działała, powiem Państwu, ja to testowałem kiedyś, a już tam w latach 80. miałem jakiś symulator tej Elizy, no to powiem szczerze, to była taka żenująca taka rozmowa, bo to ona funkcjonowała mniej więcej w tym stylu, że jak zadawało się pytanie na przykład poradź mi, jaką przeczytać książkę w obszarze, no nie wiem, sztuczna inteligencja, to wiecie, jakby Eliza odpowiedziała? A czemu mnie się pytasz o to, dlaczego taką książkę przeczytać? Czy miałeś problem z tym zagadnieniem wcześniej ze sztuczną inteligencją? Czyli jakby nie ma żadnej wiedzy, tylko jakby na podstawie pytań robi takie jakby kontrzapytania, żeby wejść w dialog. I powiem szczerze, jak ktoś tam miał minimum inteligencji, to takie znudzenie dosłownie po 15 minutach, człowiek miał już dość tej rozmowy, bo na nic nie wnosiła. To była taki, powiedziałbym, ping-pong, który faktycznie generował jakiś dialog, ale ten dialog nie miał sensu. Natomiast nie ukrywam, okazało się, że przy pewnych schorzeniach psychicznych ludzie tam potrafili całymi tygodniami z tą Elizą konwersować, ale to są bardziej jakieś przypadki medyczne, o których tutaj nie chcę mówić, ale tak bym chciał. Pokazano, de facto Eliza pokazała, że to jest trudne zadanie, że zbudowanie takiego systemu konwersacyjnego jest bardzo złożonym zagadnieniem i w tym czasie nierozwiązanym faktycznie, tylko pokazano, że można spróbować, tak. I teraz wchodzimy gdzieś tam w lata 70. i pojawia się ten aspekt już nie takich przykładów, to się mówi tych toy problems, czyli takich, zagadnień do rozwiązania, które są relatywnie proste, na zasadzie zobaczmy, czy to działa, tylko wejście w taki świat praktycznych zastosowań. Gdzieś w tym czasie, i to też robię taką trochę dygresję, pojawia się pierwszy taki moment zwątpienia w te technologie i to jest taki moment pracy
Marvina Mińskiego i Peyperta na temat perceptronu. I oni zaczęli jakby, zresztą napisali całą książkę, ale wiecie Państwo, co się okazało? Bo perceptron, możemy powiedzieć, jest taką bardzo prymitywną siecią neuronową na zasadzie wejście-wyjście. I oni pokazali, to jest bardzo słynne zagadnienie i to na tym wykładzie, to chciałem, żebyście to Państwo wiedzieli, być może to będzie może to będzie pytanie egzaminacyjne z historii AI, czyli proszę zwrócić uwagę, jaką mamy przestrzeń. Chcemy znaleźć jakiś system, który będzie odróżniał. Mamy jakieś obiekty opisane dwoma cechami x1 i x2 i mamy jakąś klasę plusową, jakąś klasę minusową. To tak na marginesie to się nazywa problem XOR, czyli exclusive OR, czyli to jest, Państwo widzicie, że plus to jest wtedy, kiedy jest 1, 0 albo 0, 1, a minus jest, kiedy jest 0, 0, 1, 1. No i nagle się okazało, że ten perceptron, tak jak to robił Rosenblatt, to nie jest w stanie znaleźć takiej przestrzeni, no to jest przestrzeń dwuwymiarowa, czyli takiej prostej, która by odróżniła tą klasę plusów od minusów. Czyli tu jest jakaś nieliniowość, no i a banalne zagadnienie, tak? Znajdź, bym powiedział, to rozróżnienie. No i to był taki delikatny gwóźdź do trumny troszeczkę w tym czasie rozwoju sieci neuronowych, bo nagle się okazało takie banalne zagadnienie, które jakąś tam metodami statystyki byśmy sobie jakoś z tym mogli już zacząć radzić, czy jakąś tam metodą najbliższy sąsiad, no to nagle okazało się tutaj nierozwiązalne, że musieliśmy jakąś nieliniowość wprowadzić. W tym czasie wprowadzenie nieliniowości w sieć neuronową, no nie było rozwiązania na to zagadnienie, tak? Bo wiedziano, że pewno trzeba dodać kolejne warstwy i ta nieliniowość się pojawi, ale jak uczyć te kolejne warstwy, modyfikować te wagi, no to nie znano algorytmów. Czyli ten problem XOR był taką pierwszą zajawką, natomiast zaczyna się rozwijać coś absolutnie niesamowitego. To są systemy baz wiedzy, knowledge based systems, albo czasami nazywane systemy ekspertowe. I to jest bardzo ciekawe podejście, które się wydawało niesamowicie lukratywne, bo pomysł polegał na tym, że jak mamy jakiegoś ludzkiego eksperta, który rozwiązuje jakiś problem, no powiedzmy jakiegoś specjalistę od finansów, który ma ocenić zdolność kredytową przedsiębiorstwa, albo ocenić, nie wiem, czy czasem nie dojdzie do bankructwa tej firmy. To proszę zwrócić uwagę, co robi taki ekspert? No, zbiera jakąś informację o tej firmie, bada różne wskaźniki z finansów, z kontrolingu, sprzedaży i tak dalej i na tej podstawie wiedzy mówi, że tutaj jest jakiś problem, to przedsiębiorstwo działa bardzo dobrze, biorąc pod uwagę tam, nie wiem, rachunek wyników, cash flow i tak dalej. To pomysł polegał na tym, spróbujmy odtworzyć wiedzę tego eksperta w bazie wiedzy, dodajmy do tej, czyli zapiszmy tutaj na przykład z finansów, no właśnie te wszystkie informacje na temat wskaźników finansowych, jak się interpretuje dokumenty finansowe i tak dalej, dorzućmy do tego inference engine, czyli taki mechanizm wnioskowania, który będzie działał na zasadach tych praw logiki, o których już mówiliśmy, że jeśli mamy regułę, jeśli A to B i my wiemy A, no to możemy wnioskować B, tak? Na takiej zasadzie. Tak na marginesie, jeśli mamy regułę, implikację, jeśli A to B i wiemy nie B, to co można wnioskować? To tego typu reguły były w tym Inference Engine, czyli jeśli tutaj przychodzi jakiś użytkownik i chce na przykład, mówi, mam firmę, która ma płynność tam powiedzmy finansową poniżej 1, to co to oznacza? No to tutaj z tej bazy wiedzy byśmy się dowiedzieli, że to jest taki sygnał, gdzie tam jakaś płynność tej firmy już jest, no bym powiedział poniżej 1, to już jest wątpliwa, no to może być jakiś pierwszych symptomów tego, że coś się złego dzieje. No to powiem Państwu, powstały całe takie, bym powiedział, teoria tego, jak budować takie systemy, jak reprezentować tą wiedzę, jak budować te mechanizmy wnioskowania i to się wydawało takie, no bym powiedział, bardzo fajne, bo wiedza jest reprezentowana zwykle w sposób jawny, no właśnie zwykle takich reguł, jeśli A to B. Znamy te mechanizmy wnioskowania, tu gdzieś tam w tle też zasada rezolucji i no i tak, i tutaj się, bym powiedział, zaczął wokół tego
coś, co na tym slajdzie macie Państwo nazwane jako taki, no nie wiem, w ogóle wielki rozwój sztucznej inteligencji, systemów ekspertowych, czyli multum praktycznych zastosowań tych podejść. Czyli słynny taki system MySyn do diagnozowania chorób, do medycyny. Czyli, że możemy reprezentować wiedzę medyczną w tym systemie, mamy jakiegoś chorego z jakimiś symptomami i ten system zaczyna wnioskować o tym, jakie może być potencjalne schorzenie. To się wydawało niesamowite zupełnie. Czyli my musimy tylko mieć tych ekspertów, przeprowadzić proces, on był nazywany knowledge acquisition, czyli akwizycji wiedzy, czyli jakby przetransformowania wiedzy tych ekspertów do bazy wiedzy takiego systemu, no i wow, mamy lekarza, który jest taką maszyną, która jest w stanie tam dokonywać diagnozy. W różnych obszarach to powstawało. W chemii, do projektowania, do konfigurowania systemów komputerowych, multum zastosowań. Zresztą chyba mam nawet taki slajd właśnie, to tak ładnie jest nazwane, że sztuczna inteligencja staje się jakimś biznesem. To są dokładnie te lata 80., kiedy w tej konwencji budowania systemów ekspertowych powstają takie, bym powiedział, bardzo duże inwestycje w biznesie, w te systemy. Tu jest słynny właśnie ten projekt, ten system R1 firmy DEC, który służył właśnie do tego, że klient chce kupić jakiś bardzo złożony sprzęt, no i tam są procesory, pamięci, kable i tak dalej, to skonfigurowanie tego, czy gdzieś tam w tle Japończycy w ogóle odpalają w oparciu o język Prolog, taki wielki projekt komputerów piątej generacji, niesamowity hype w tym czasie i to jest też taki moment, kiedy ja jako student w tym czasie na Politechnice Wrocławskiej piszę pracę dyplomową dokładnie na ten temat. To było pierwsze wejście w sztuczną inteligencję, to były właśnie te systemy ekspertowe i tak na marginesie, myślę, że to dla Państwa będzie zaskakujące, ale w tym czasie, czyli jeszcze przed rokiem 90, na takiej uczelni jak Politechnika Wrocławska były 2, a nawet 3 wykłady ze sztucznej inteligencji plus robotyka i był na przykład zespół badawczy, który się tym zajmował, tam w Instytucie Sterowania i Techniki Systemów, gdzie ja miałem specjalizację, właśnie te systemy z bazą wiedzy. Więc to było takie naprawdę, wydawało się niesamowite, olbrzymie zainteresowanie. No i też ta moja praca dyplomowa w tle na ten temat. I pojawia się w tym czasie jeszcze jeden bardzo ważny moment, bo pojawiają się naukowcy, którzy znajdują rozwiązanie dla problemu, jak sieć neuronowa ma więcej jak jedną warstwę. Bo ta jednowarstwowa, ten perceptron, to już wiemy, ten problem XOR, czyli taka żenująca porażka, to nagle się pojawi, to więcej warstw, to potrzebujemy algorytm. I tu się pojawia algorytm wstecznej propagacji i pierwszy artykuł na ten temat, i to jest ważny moment w historii rozwoju sztucznej inteligencji, to jest 86 rok i taki, bym powiedział, króciutki artykuł. Widzicie Państwo autorów tego artykułu. To jest taki uważany teraz w historii rozwoju nauki za taki fundamentalny tekst, chociaż tych autorów tego wydaje się, że jest więcej, jak tylko ta trójka. Widać noblistę. Kto tu jest noblistą? Nagroda Nobla z jesieni 2024, czyli Geoffrey Hinton, ojciec konwolucyjnych sieci neuronowych. Byśmy nie mieli tych zajęć, gdyby nie on, powiem szczerze. Chyba nikt by się nie odważył tutaj na wykład sztuczna inteligencja w biznesie, więc do tego jeszcze wrócimy. Muszę jakby to z osobna omówić. Natomiast, właśnie, to jest ważny moment na tym moim dzisiejszym wykładzie, pojawia się super ważny moment w rozwoju sztucznej inteligencji nazywanym zimą. Nagle się okazało, że było tak olbrzymi hype, zainteresowanie, wow, jaka fajna technologia, budujemy głównie te systemy ekspertowe i nagle się okazało, że to nie jest takie proste.
Jesteśmy gdzieś tutaj, w tej części, powiedzmy końcówka lat 80. i nagle się okazuje się, że są problemy. Jakie są problemy? To jest... Zilustruję to tym przykładem, który zresztą jest dla mnie bardzo ważny, bo jak zaczęto budować te systemy ekspertowe, to nagle sobie uświadomiono, że fundamentem jest ta baza wiedzy. Czyli jak zbierać tą wiedzę od tych ekspertów. No i okazało się, że to nie jest takie proste, zresztą do tego zaraz wrócę, ale to, co było ważne, też myślano o tym, musimy mieć dużo takiej dziedzinowej wiedzy z jakiegoś obszaru, nie wiem, z medycyny, z finansów, cokolwiek. I zaczęto budować takie olbrzymie bazy wiedzy, z taką ustrukturalizowaniem, tak jak Państwo widzicie. Jakąś tutaj mamy jakieś elementy obiektowości nawet. I to jest taki słynny projekt Psych Douglasa Lennata, rozpoczęty w latach 80., który mówił, ten problem budowy tych systemów ekspertowych rozwiążemy w momencie, kiedy stworzymy takie mega wielkie właśnie bazy wiedzy, które będą tylko, można powiedzieć, tak powiedział, aktualizowane o jakąś tą wiedzę ekspercką, ale ta taka podstawowa wiedza o świecie będzie właśnie w ten sposób reprezentowana. Zresztą popełnił taką książkę, która wyszła w tym czasie, Knowledge Based Systems in Artificial Intelligence, i tu specjalnie tą okładkę wrzuciłem. Mam tą książkę, ale dla mnie ona jest o tyle ważna, że jak ja pisałem moją pracę magisterską, to ta książka kosztowała chyba 30 parę dolarów. Wiecie Państwo, ile się wtedy zarabiało? Średnia pensja w Polsce w tym czasie była na poziomie 100-120 dolarów, więc dla tego studenta jak ja, tam stare dżinsy i koszula flanelowa, to w ogóle to był kosmos. I ja w tym czasie napisałem do tego wydawnictwa, że tu studiuję we Wrocławiu na Politechnice, piszę pracę dyplomową i bym potrzebował tej książki, czy by mi nie mogli przysłać. I to wydawnictwo mi przysłało tą książkę wtedy, pamiętam. I to było takie tak niezwykłe dla mnie. I w ogóle jak człowiek ma coś takiego, to wtedy, wiecie Państwo, bo to człowiek teraz jak ma dużo tych rzeczy do czytania, to w ogóle się gubi. Ale jak ma taką jedną, to naprawdę ta koncentracja była totalna na tej książce. I pamiętam, wiele osób z tego instytutu, to była tak po prostu wypożyczana do czytania wtedy w tym środowisku. Tak na marginesie beznadziejna jest ta książka. Nie? Źle napisana, multum kodów z Lispu, to jest w ogóle koszmar, ale tak. Ale czemu to pokazuję? Bo to się załamał ten projekt. Nic z tego nie wyszło. Okazało się, że tutaj skalowanie tego nic nie przyniosło, poza tym, że wydano olbrzymie pieniądze i jakość tych systemów nie była zadowalająca. Dla mnie to było takie, powiem szczerze, przykre, bo nagle mi się też ten świat trochę zaczął, tak bym powiedział, wydawało mi się, że takie super, okazało się, że to wcale nie jest takie super. Pojawiło się multum krytyki w tym kontekście, bo tak, ten problem ksora w sieciach neuronowych, powiedzmy, tak, był problematyczny, chociaż już widzicie, już się pojawiła ta propagacja wsteczna, ale nagle się okazało, że budowanie tych systemów ekspertowych jest problematyczne. Że po pierwsze, eksperci, nawet jak mają ochotę dzielić się tą wiedzą, to często występuje coś, co się nazywa wiedza ukryta, tacit knowledge, że ci eksperci nawet nie są w stanie jej wyartykułować. Potem się nagle okazało, że jeśli chcemy dokonać jakiejkolwiek aktualizacji, to trudno się aktualizuje te systemy ekspertowe. Że tak jak ten DEC, ten system R1 zbudowali tam kilkanaście tysięcy reguł i nagle się okazało, że oni mają w ogóle problem z aktualizowaniem, a aktualizacje były potrzebne, nie wiem, co miesiąc, bo się nowy sprzęt pojawiał, nowe oprogramowanie, tak, nowe pamięci zewnętrzne i tak dalej. I nagle się okazało, że to jest strasznie trudne do utrzymania. Czyli pojawił się ten taki problem związany właśnie z tą inżynierią wiedzy, budowaniem tych baz, aktualizowaniem tego. Pojawiło się też takie zagadnienie, że na przykład była problem z reprezentacją wiedzy niepewnej i eksperci, jak podawali jakieś reguły, na przykład nawet ten przykład z tą płynnością, że jeśli płynność jest mniejsza 1, to jest jakiś problem. No to ekspert mówił zawsze, to zależy. To zależy od firmy, od branży, od sytuacji, fazy rozwoju, czyli nagle do jakiejś tam reguły
jeśli A to B zaczął podawać 5, 15, przysłowiowe 150 wyjątków. I to nagle się okazało, że się w ogóle nie składa, że ci eksperci boją się nawet jakby tak podpisywać pod tym, bo mają to ale, nie? Czyli nagle mam, bym powiedział, multum tych różnych problemów i doszło do takiego olbrzymiego zniechęcenia, że okazało się, że te systemy nie działają tak dobrze, jakbyśmy chcieli, są trudne w utrzymaniu, nie można ich skalować, aktualizacja jest olbrzymia, trudna i te koszty nie są adekwatne do korzyści. Tu się pojawiło w ogóle dużo takich, no bym powiedział, innych tych zdarzeń, załamanie się tego projektu w Japonii, tego projektu komputerów 5. generacji, tam związany z językiem Prolog, olbrzymie pieniądze zmarnotrawione. I gwoździem do trumny w tym momencie, czyli dzieje się źle, był jeszcze taki słynny raport Jamesa Lighthilla, który powiedział coś takiego, on zrobił taką analizę rozwoju sztucznej inteligencji i w tym raporcie powiedział mniej więcej coś takiego, że sztuczna inteligencja nic nowego nie wnosi, wszystkie zagadnienia, które próbuje rozwiązywać sztuczna inteligencja, są do rozwiązania statystyką matematyczną, ekonometrią, badaniami operacyjnymi, teorią optymalizacji. Że w ogóle szkoda na to czasu. Więc to był taki moment, kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii w ogóle wstrzymano granty naukowe w sztucznej inteligencji, a w sieciach neuronowych to już w ogóle. To, że ten Hinton się uchował tam do tego roku, powiedzmy tam 2006-2010 na Uniwersytecie Waterloo, to było trochę na zasadzie taka, powiedzmy, nie dająca perspektyw obszar rozwoju nauki. No, jest taki trudny moment. Tak na marginesie, to mój doktorat jest dokładnie na temat tego problemu akwizycji wiedzy w systemach ekspertowych i jakaś tam autorska próba rozwiązania tego problemu, ale ja już w tym czasie wiedziałem, że to jest w ogóle droga donikąd, nie? Że nagle tak poczułem, że moja praca dyplomowa i mój doktorat to taka, okej, to już jest historia. I wtedy powstaje taki nurt związany z rozwojem sztucznej inteligencji, taka powiedzmy to podejście naukowe, że podejdźmy do tej sztucznej inteligencji nie na zasadzie jakiejś takiej ciekawostki, tylko dajmy taką bazę naukową, czyli weryfikujmy te modele, tak? Mamy statystykę matematyczną, którą możemy wykorzystać, spróbujmy jakby faktycznie pokazać tą jakąś nową jakość. I to poszło w różne strony i tylko dwie takie dygresje. Jedna rzecz, to w tym czasie pojawia się artykuł Rossa Kinlana na temat budowania drzew decyzyjnych. On dokładnie tą próbę zbudowania drzewa decyzyjnego przedstawia jako potencjalny scenariusz rozwiązania problemów budowania baz wiedzy w systemach ekspertowych. Czyli żeby nie pytać eksperta, podaj mi reguły, tylko podaj mi przykłady, czyli będę miał learning set, przykłady uczące i ja z tych przykładów uczących zrobię jakąś generalizację w jego kontekście w postaci drzewa decyzyjnego, algorytm ID3 on tutaj proponuje w tym artykule i to będzie właśnie rozwiązanie tego problemu, czyli daj mi przykłady uczące. Pokazuję Państwu to też specjalnie, bo ja zrobię jeden wykład na temat tej klasycznej sztucznej inteligencji, zanim tam wejdziemy do tego, co się dzieje obecnie, więc ci z Państwa, którzy ze mną mieli wykład z Business Intelligence, to będą mogli odpuścić tą część zajęć, ale szanowni Państwo, ci z e-biznesu, algorytm ID3 będziecie znali na pamięć i to będzie na egzaminie, tak? Więc to tak na marginesie. No to tak bym chciał tą klasyczną sztuczną inteligencję pokażę właśnie na przykładzie algorytmu ID3 do budowania drzew decyzyjnych. I tu tak, jedna z tych też prób wyjścia z tego impasu to było wnioskowanie na podstawie przypadków, case-based reasoning, czyli że mamy tą bazę przypadków, czyli nie pytamy ekspertów, jak rozwiązać problem, tylko daj mi przykłady rozwiązanych problemów. No i tu mamy cały taki cykl jakby wnioskowania w oparciu właśnie o takie nowy problem na zasadzie znajdź mi podobny w przeszłości, który był rozwiązywany i to rozwiązanie z przeszłości zaadoptujmy do nowej sytuacji. Tych pomysłów na to, jak sobie w tym czasie radzić, było multum. Pokazuję Państwu dwa przykłady. Ten akurat z tego powodu to jest moja habilitacja.
tak? Czyli 15 lat mojej pracy naukowej w tym obszarze, który nie istnieje już dzisiaj, powiem szczerze. Czyli jak ja bym spojrzał na moją historię rozwoju w tym obszarze, to jest porażka za porażką. I tu mamy dużo takich, bym powiedział, momentów jakichś ciekawych w rozwoju. Tu się pojawia w 1997 roku ten Deep Blue, czyli taki dobrze ustrukturalizowany problem, jakim jest gra w szachy, nagle się okazało, że tu Kasparow przegrywa. No i to był taki moment wow, aha, no to faktycznie w jakichś ściśle określonych problemach można to robić. Tak na marginesie, warto tylko, żeście Państwo wiedzieli, w tle 92 rok pojawia się reinforcement learning, uczenie ze wzmacnianiem. To jak będziemy mówić o fine-tuningu dużych modeli językowych, wrócimy do tego zagadnienia, ale ono się gdzieś tam właśnie w 92 roku pojawia to zagadnienie. No i co? Wchodzimy w ten czas, gdzie już Państwo tam zaczynacie być na świecie, tak? Nie pytam o Wasze roczniki, no ale powiedzmy po roku 2000. I tu się pojawia jakaś tam dojrzałość tych technologii z dostępem do dużych wolumenów danych. I tu już króciutko, bo już wiem, że to ponad prawie 50 minut, więc jak Państwo spojrzycie na ten klasyczny podręcznik Russella Norviga, Sztuczna inteligencja, to Państwu, co zaznaczyłem w tej czerwonej ramce, to jest jakby kwintesencja tego, co się zaczyna dziać po roku 2000, czyli głównie machine learning, czyli i to sobie zdefiniujemy do bólu, co to jest maszynowe uczenie się, ale to nagle się okazało, że to jest taki, powiedział, bardzo istotny moment rozwojowy i ten rozdział 6, tam się pojawiają te takie pierwsze wzmianki na temat przetwarzania języka naturalnego, ale już w kontekście rozwoju sztucznych sieci neuronowych. Więc to też do tego jakby przejdziemy, ale tak chciałem Państwu pokazać, jak wygląda ta klasyczna sztuczna inteligencja, ten rozdziały 2, 3, 4 versus to, co się zaczęło dziać w tych ostatnich dekadach, czyli bardzo silny akcent na maszynowe uczenie się. Zdefiniujemy sobie pojęcie maszynowego uczenia się klasycznie z tego absolutnie fundamentalnego podręcznika Toma Mitchella Machine Learning. No i pojawia się cały ten nurt związany KDD, czyli Knowledge Discovery and Data Mining, czy ci, którzy z Państwa mieli ze mną wykład Business Intelligence, Data Mining. To jest dokładnie ten moment taki rozwojowy z tym związany. My ten moment rozwojowy zilustrujemy sobie algorytmem ID3, tak? Dla tych z Państwa, którzy tego nie znają, i na tym zakończymy, bo pojawia się ten taki fundamentalny moment w czasie, to jest taki świetny slajd firmy McKinsey, gdzie gdzieś tam po roku 2000 składają nam się 3 rzeczy. Dostęp do dużych wolumenów danych, dostęp do dużych mocy obliczeniowych i to w postaci usług chmurowych i nie tylko klasycznych CPU, ale też procesorów graficznych. I po co te procesory graficzne, to też będziemy musieli sobie zrobić osobną, dłuższą dygresję na wykładzie. I w końcu pojawiają się pewne nowatorskie algorytmy związane z przetwarzaniem danych nieustrukturalizowanych. Czyli nagle to wejście w te takie obszary jak teksty, zdjęcia, filmy, audio, które w tej klasycznej sztucznej inteligencji raczej operowaliśmy zwykle na liczbach, tak? A nie wchodziliśmy w ten obszar. Czyli mamy tutaj takie złożenie tej trójki, duże wolumeny danych, rozwój sprzętu i rozwój oprogramowania i jesteśmy dokładnie w momencie przed konkursem ImageNet, o którym będę Państwu już mówił, gdzieś tam w kwietniu przejdziemy do tej części, kiedy omówię, jak się ta sztuczna inteligencja rozwijała po roku 2010. To tyle tej historii. Teraz tak, żebyście Państwo też wiedzieli, definicję sztucznej inteligencji zrobię za tydzień, tak? Mówię szczerze, to nie będzie dobry moment, żebym ja teraz jak wariat jeszcze zrobił tą definicję, czyli sobie za tydzień zrobimy tą definicję sztucznej inteligencji i uwaga, i wskoczymy w tą klasyczną sztuczną inteligencję. Tak, czyli algorytm ID3, zadania klasyfikacji, to już zaczniemy za tydzień. No, będzie się działo. Dobrze, super, dziękuję pięknie.